8 bohaterów, 8 stołów, 8 obrusów, 8 opowieści, 8 przedmiotów stamtąd. Historię migracji pojedynczych osób można opowiadać na wiele różnych sposobów. Wystawa Niewidzialni mieszkańcy wybiera ten, w którym punktem wyjścia stają się przedmioty. Migranci przywieźli je stamtąd, z kraju pochodzenia i zainstalowali do nowego życia tutaj w Polsce. Poprzez 8 przedmiotów umieszczonych na 8 stołach, przykrytych obrusami z fragmentami historii migracyjnych, poznajemy 8 nowych mieszkańców i mieszkanek Lublina. Ich wychodzenie z niewidzialności odbywa się na naszych oczach. Możemy nie tylko poznać ich życie, ale także usłyszeć, jak mówią do nas w swoim ojczystym języku. Otwarcie wystawy nie jest przypadkowe. Zaplanowaliśmy je na 11 listopada, w Dzień Niepodległości Polski, i jest symbolicznym włączeniem w przestrzeń Narodowego Święta nowych mieszkańców i mieszkanek i ich historii. Ndinonzi Alice Matsika, ndinobva kuZimbabwe, ndine makore 26. Chinhu chandauya nacho imaterial inonzi Java, inowanika kuZambia. Alice Matsika, 26 lat, Zimbabwe, 3 lata w Polsce, studentka pielęgniarstwa. Przedmiot: sukienka z materiału Java. Przywiozłam ze sobą tradycyjną afrykańską sukienkę z materiału, który nazywa się Java i jest produkowany w Zambii. Mój ojciec miał udar. Stracił pracę i nie mógł utrzymywać naszej rodziny. Musiałam zacząć pracę jako bardzo młoda dziewczyna. Zajęłam się sprzedażą ubrań. Jeździłam na dzień lub dwa do RPA lub Zambii, które graniczą z Zimbabwe. Tam kupowałam materiały w niższych cenach. Podróż do Zambii odbywałam autobusem. Wyjeżdżałam o 19:00 i jechałam aż do granicy, która jest zamykana o 22:00. Nocowałam pod gołym niebem. Spanie w autobusie jest zabronione. Spanie na dworze nie jest bezpieczne. Można spotkać słonie i inne dzikie zwierzęta, a nawet lwy. O 6:00 rano granica znowu była otwierana i autokar ruszał dalej aż do stolicy Zambii, Lusaki. Trwało to około 5 godzin. Zakupy w Lusacy były stresujące. Miałam na nie około 2-3 godziny, a miasto jest olbrzymie. Wybór materiałów w dobrej cenie również zajmował trochę czasu. Nie było czasu na obiad czy prysznic. Autobus rozpoczynał drogę powrotną o 15:00 tego samego dnia. Potem powrót na granicę. Płótna są ciężkie. Sprzedają je w 6-metrowych kawałkach. Żeby podróż miała sens, musiałam kupować ich dość dużo. Oficjalny limit na pasażera to 4 kawałki. Żeby zarobić, musiałam kupić ich około 20 i ukryć nadwyżkę materiału. Zakładałam go na siebie, chowałam w torbie, kładłam na wolnych siedzeniach w autokarze. Do Harare docierałam około 1:00-2:00 w nocy. To było późno, zbyt późno, żeby podróżować, więc znowu musiałam spać na dworcu. Do domu ruszałam dopiero o świcie. Rano zaczynałam sprzedawać materiały. W Zimbabwe ukończyłam pierwszy stopień studiów na Women's University in Africa. To szkoła, która wspiera edukację kobiet w naszym patriarchalnym społeczeństwie. Szkoła nauczyła mnie feminizmu, wytrwałości, walki o swoje prawa. Odmieniła moje życie. Wzięłam ze sobą to ubranie, bo czuję, że jest to część mojej tożsamości, a nigdy nie chciałabym zapomnieć o tym, skąd pochodzę. Chcę też pamiętać, że w moim życiu nie zawsze było łatwo, a przyjazd do Polski kosztował mnie wiele trudu.